Więc rząd polski w Londynie postanowił, coś z tymi dziećmi trzeba zrobić, więc skierował apel do narodów tych Ligi Narodów, bo jeszcze nie było Narodów Zjednoczonych w tym momencie, a apel do tych aliantów, żeby przyjęły te dzieci na okres wojny, a później po wojnie wrócą do Polski. Więc tak Indie przyjęły, Meksyk przyjął. Nie miał żadnego powodu, żeby przyjąć te dzieci, nie miał żadnego interesu w tym, ale przyjął. Brytyjskie kolonie wschodniej Afryki przyjęły, no ale to Brytyjczycy to nie tam wymusili, czy co robili. No i Nowa Zelandia przyjęła. A Nowa Zelandia przyjęła dlatego, że żona nowozelandzkiego premiera była przyjaciółką żony polskiego konsula w Nowej Zelandii, Wodzickiego. I ta pani Maria Wodzicka widziała, jak okręt, już w ten czas dzieci się rozsypywały po świecie. Myśmy nie byli pierwszymi, którzy z Iranu wyszliśmy. Już do Afryki, do Indii się udawały, do Meksyku się udawały. No myśmy już tam tkwili, jako pozostałe. I okręt amerykański płynął, wiózł żołnierzy amerykańskich z Indii do Ameryki. I musiał płynąć naokoło Australii, bo tam te wody, Indonezja, Singapur i tak dalej, to były imperium japońskie okupowało, no i to wrogie wojna toczyła się, Ameryka i Japonia i tak byli, i Brytania, to byli w śmiertelnej walce. Więc oni okrążyli. Dlaczego to mówię? Bo ten okręt zawitał do Wellingtonu. No i ta pani Wodzicka weszła na ten okręt, a im nie wolno było schodzić, bo to bali się o epidemię, o nie wiadomo co. Weszła na ten okręt, zobaczyła te dzieci i przyszło jej właśnie do głowy, zwróciła się do żony premiera Nowej Zelandii, że jeszcze tam dzieci są w Iranie, żeby przyjęli Nowozelandczycy grupę dzieci. No i właśnie to ten premier Nowej Zelandii, wówczas Peter Fraser, który jest naszym Pahiatulskich dzieci bohaterem narodowym. On bardzo chrześcijańskich poglądów, prezbyterianin, Szkot z urodzenia, ale bardzo, bardzo dla nas przychylny był. I nami się bardzo osobiście zaopiekował się nami jako premier kraju. Czuwał nad wszystkim, że wszystko było tak, żeby dla nas się działo. I tak się działo właśnie. I dlatego nas tak zdecydowali, że nas wyszło do tej Nowej Zelandii. No i zdecydowali, że mają miejsce na 733 dzieci i personel. To tak rokowania były między polskim rządem w Londynie, a tym, jaka będzie grupa i ile to mogą nadstać. No i tam Nowozelandczycy zdecydowali, że mają miejsce, taki obóz już tam istniał w Paihatua dla osób obcych, więzionych obcych narodowości, czyli wrogich narodowości, jak Niemcy, Włosi, no i takie inne te narody, które były po drugiej stronie tej wojny, II wojny światowej. To z tamtego obozu wydalili i posłali ich na wyspę do Wellingtonu, a nam przygotowali ten obóz.